Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę z udarem Ryobi R18 PDBL. Prezentowany sprzęt jest częścią systemu bezprzewodowych elektronarzędzi Ryobi One Plus zasilanych akumulatorami 18V. Wyposażony w system sterowania mocą e-torque, osiąga maksymalny moment obrotowy 60 Nm. Dwa biegi pozwalają na pracę z maksymalnymi szybkościami obrotowymi do 440 i do 1700 obrotów na minutę. Wiertarko-wkrętarka wyposażona jest także w elektromechaniczny udar, który generuje do 7040 uderzeń na minutę na biegu pierwszym oraz 27 200 uderzeń na minutę na biegu drugim. Udar ten pozwala na wiercenie w materiałach kruchych, takich jak cegła, otworów o średnicy do 13 mm. W ofercie Ryobi można znaleźć też wariant tego narzędzia bez udaru, oznaczony symbolem R18 DDBL. Przejdźmy teraz do budowy narzędzia. Wiertarko-wkrętarka jest stosunkowo mała. Ma 20 cm długości, 20 cm wysokości bez baterii, 7 cm szerokości i sam korpus waży około 1,3 kg. Wyposażona jest w klasyczny spust pozwalający na płynną regulację mocy. Nad nim znajduje się przełącznik kierunku obrotów, a od góry odnajdziemy przełącznik zmiany biegów, który przesuwamy w lewo lub w prawo, a numer ustawionego biegu jest podświetlany na niebiesko. Naciśnięcie spustu nie tylko uruchamia urządzenie, ale również włącza wszystkie podświetlenia, w tym diodę oświetlającą miejsce pracy. Została ona umieszczona na stopce korpusu i oświetla pole robocze jeszcze przez kilka sekund po puszczeniu spustu. Sam uchwyt wiertarski jest metalowy. Można w nim montować osprzęt o średnicy od 2 do 13 mm. Wciśnięcie spustu włącza także diodę podświetlającą numer wybranego biegu, diodę podświetlającą wskaźnik wybranego ustawienia systemu e-torque oraz pierścień wokół uchwytu wiertarskiego. Mamy do dyspozycji 10 ustawień ograniczających moment obrotowy urządzenia, których działanie wyjaśnię za chwilkę, bowiem różni się ono od ustawień sprzęgła poślizgowego stosowanego w klasycznych wiertarko-wkrętarkach. Do dyspozycji mamy także pozycję wiercenia, gdzie nie ma żadnego ograniczenia momentu obrotowego, oraz pozycję wiercenia z udarem, oznaczoną typowo młotkiem, umożliwiającą wiercenie w murze. Urządzenie dobrze leży w dłoni, zostało właściwie ogumowane, a na stopce pod diodą umieszczono uchwyt na dodatkowy bit. Niestety, brak jest zaczepu na pasek czy magnetycznej tacki na wkręty znanej z innych wiertarko-wkrętarek tej marki. Spróbuję teraz omówić działanie systemu e-torque, bowiem brak należytego i starannego wyjaśnienia ze strony producenta przyczynił się do powstania wielu mitów i nieporozumień w tym zakresie. Istnieją dwa warianty systemu e-torque. Pierwszej generacji, stosowany w prezentowanym narzędziu i wiertarko-wkrętarce Ryobi R18 DDBL oraz drugiej generacji, stosowany w wiertarko-wkrętarce Ryobi R18 DD5. Najpierw skupię się na systemie e-torque stosowanym w prezentowanym przeze mnie urządzeniu. Zacznijmy od tego, że ta wiertarko-wkrętarka nie posiada klasycznego sprzęgła poślizgowego. W miejsce sprzęgła pojawił się odpowiedni układ elektroniczny sterujący pracą urządzenia. Dzięki temu na pozór możemy wiertarko-wkrętarką pracować tak jak w przypadku typowych wkrętarek. To znaczy na przełączniku znajdującym się wokół uchwytu wiertarskiego wybieramy najniższe bezpieczne ustawienie i rozpoczynamy wkręcanie. Gdy urządzenie osiągnie maksymalny moment dostępny przy danym ustawieniu, zatrzyma się, a pierścień wokół uchwytu zacznie migać. W przypadku klasycznej wiertarko-wkrętarki uchwyt również przestałby się obracać, natomiast różnica polegałaby na tym, że silnik wciąż by pracował, a my usłyszelibyśmy charakterystyczne uderzenia wskazujące na działanie sprzęgu. W obu przypadkach jednak dalsze postępowanie jest analogiczne. Jeśli nie udało nam się jeszcze wkręcić wkręta, powinniśmy zwiększyć numer ustawienia i ponownie wcisnąć spust. W instrukcji narzędzia spotykamy jednak stwierdzenie, że produkt posiada funkcję pamięci, w której przechowywane są ustawienia momentu dokręcania. Niektórzy użytkownicy traktowali ten zapis jako deklarację możliwości uczenia wiertarko-wkrętarki pożądanego momentu dokręcania. Tak jednak nie jest. Pokażę to na prostym eksperymencie. Wkręty 3×40, odpad kantówki sosnowej o 70×70. Wkręty będę starał się wkręcać mniej więcej w ten sam obszar drewna. Wkrętarka ustawiona na pierwszy bieg i najniższe ustawienie systemu e-torque. Przy pierwszym podejściu nie udaje się zagłębić wkręta do końca. Jednak po puszczeniu spustu i wciśnięciu go ponownie udaje się go dokręcić.
Przy drugim wkręcie narzędzie na tych samych ustawieniach wprowadza go do końca. Można odnieść wrażenie, że rzeczywiście system się uczy. Nic jednak bardziej mylnego. Przy wkręcaniu trzeciego oraz czwartego wkręta proces wygląda tak samo jak za pierwszym razem. Nie tak bowiem działa pamięć w systemie eTorque. Częściowo sprawę wyjaśnia dalszy opis w instrukcji, ale w moim odczuciu jest on wciąż bardzo zagmatwany. Dlatego wyjaśnię. Pamięć w systemie eTorque polega na tym, że jeżeli po wkręceniu wkręta na określonym ustawieniu przełączymy się w tryb wiercenia, a następnie będziemy próbowali z powrotem przełączyć się na wkręcanie, to pierścień wokół uchwytu wiertarskiego zamiga w momencie, jak natrafimy na ustawienie wkręcania z momentu tuż przed wierceniem. Tak jak w widocznym na ekranie przykładzie, gdy wkręcałem z systemem eTorque ustawionym na poziom 4, następnie przełączyłem na wiercenie, a później z powrotem przełączyłem na wkręcanie, pierścień zamigał po ustawieniu poziomu 4. Jak więc działa system eTorque? Ogranicza on moc poprzez ograniczenie natężenia płynącego prądu. Musimy bowiem pamiętać, że mówiąc o elektronarzędziach, często posługujemy się dwiema mocami. Tak zwaną mocą na wejściu, czyli mocą prądu elektrycznego, która zależy od napięcia i natężenia, oraz mocą na wyjściu, czyli mocą na wale silnika, która jest iloczynem momentu obrotowego oraz szybkości obrotowej, przy której dany moment jest osiągany. Moc na wyjściu jest proporcjonalna do mocy na wejściu. Ich stosunek nazywamy sprawnością silnika elektrycznego. Ograniczając zatem maksymalny prąd, przy danym napięciu, które co najwyżej może zależeć od stopnia rozładowania akumulatora, ograniczamy jednocześnie moc na wejściu, a przez to i moc na wyjściu. A zatem system eTorque, wbrew opiniom, które widziałem, nie mierzy momentu i nie ogranicza bezpośrednio momentu, a ogranicza moc, a dopiero przez to moment obrotowy. Jakie to ma znaczenie? W omawianej wiertarko-wkrętarce mamy możliwość ustawienia biegów. Odbywa się to za pomocą przekładni, która pozwala nam osiągać albo wyższe momenty i niższe szybkości obrotowe, albo niższe momenty i wyższe szybkości. Zatem dla tego samego ustawienia ograniczenia mocy przez system eTorque maksymalny osiągalny moment obrotowy będzie różny w zależności od ustawionego biegu. Niektórych użytkowników dziwi to zachowanie, raportują takie działanie jako niewłaściwe. Tymczasem jest ono w zupełności zgodne z ideą systemu eTorque. Zademonstruję to w prostym eksperymencie. Użyję kantówki sosnowej 70×70 i wkrętów 3×40. Będę je wkręcał na zmianę na pierwszym i drugim biegu, na 3 kolejnych ustawieniach systemu eTorque, pierwszym, drugim i trzecim. Jak widzimy na każdym biegu, im wyższe ustawienie systemu eTorque, tym większe zagłębienie wkręta. Dla biegu pierwszego każdy wkręt został wkręcony bardziej niż w przypadku biegu drugiego przy takim samym ustawieniu systemu eTorque. Troszkę inaczej działa system eTorque drugiej generacji, znany z wiertarko-wkrętarki Ryobi R18DD5. Nie ma tam możliwości ustawienia ograniczenia mocy. Zamiast tego system rozpoznaje chwilę znacznego wzrostu natężenia płynącego prądu i przestawia pracę wiertarko-wkrętarki w tryb pulsacyjny, który, jeśli nie puścimy spustu, pozwala powoli, delikatnymi uderzeniami dokręcić wkręt bardziej, jeśli to konieczne. Wzrost natężenia prądu wynika ze wzrostu zapotrzebowania na moc, który występuje w końcowej fazie wkręcania, w mniejszym lub większym stopniu, ale niezależnie, czy mamy do czynienia z tak zwanym wkręcaniem miękkim czy twardym. Z tego, co udało mi się ustalić, ten system również nie uczy się wkręcanego wkręta. Zatem ewentualne wtórne wkręcanie identycznego wkręta powinno przebiegać tak samo jak za pierwszym razem. Należy pamiętać, że pewne różnice mogą wynikać z wielu przyczyn, w tym na przykład niejednorodności materiału, jakim jest drewno.
Przejdźmy teraz do testów. Ja skupię się na pracy w drewnie. Testy podzieliłem na dwie części. Wkręcanie wkrętów i wiercenie otworów. Postanowiłem przeprowadzić te same testy, co w przypadku wkrętarek udarowych, ale tym razem uzupełniłem je o 2 dodatkowe sprawdziane z wkręcania. A zatem będę wkręcał w 4 kantówki sosnowe 70 na 70 mm sklejone ze sobą jedna na drugiej następujące wkręty. Wkręt ciesielski 5 na 70 mm zubem Torx. Przypominam, że jest to punkt odniesienia dla wkrętaków elektrycznych, gdyż tej wielkości wkręty definiowały ich maksymalne możliwości wkręcania w drewno sosnowe. Wkręt ciesielski 8 na 120 zubem Torx. Jest to pierwszy z nowych testów. Wkręt ciesielski 8 na 260 zubem Torx. Wkręt do drewna 8 na 120 zubem sześciokątnym. Jest to drugi z nowych testów. Oraz wkręt do drewna 100 na 200 zubem sześciokątnym. W części dotyczącej wiercenia sprawdziłem sprzęt na wierceniu w kantówce sosnowej o wysokości 70 mm następujących otworów. Otworu o średnicy 8 mm wiertłem krętym do drewna Universal, otworu o średnicy 25 mm klasycznym wiertłem łopatkowym Yato, otworu o średnicy 32 mm wiertłem świdrowym Irwin Blue Groove. W testach wkręcania wiertarko-wkrętarka ustawiona była na pierwszym biegu, a system e-torque w pozycji wiercenia, aby nie ograniczał mocy. W pierwszych 2 testach wiercenia narzędzie ustawione było na drugi bieg, a dopiero w ostatnim przełączyłem je na pierwszy bieg, inaczej nie poradziłby sobie z wierceniem tak wymagającym wiertła. Do testów wkręcania użyłem osprzętu Parkside z klasycznego zestawu, a do wkręcania wkrętu do drewna 100 na 200 mm zubem sześciokątnym wykorzystałem adapter Milwaukee oraz nasadki Hitachi. Aby uzyskać punkt odniesienia, proces wkręcania i wiercenia testowaną wiertarko-wkrętarką Ryobi R18 PDBL zestawiłem z procesem wkręcania i wiercenia wkrętarką udarową Ryobi R18 IDBL oraz kluczem udarowym R18 IW3, tam gdzie podobne testy były już wykonane. Wykorzystywałem świeżo naładowaną do pełna baterię 2,5 Ah, a na zakończenie testów poziom naładowania nie spadł poniżej 3-4 kresek. Test pierwszy. Test zakończony sukcesem, choć trwało to dłużej niż w przypadku wkrętarki udarowej i klucza udarowego. Test drugi. Mniejszy wkręt ciesielski. Test przeprowadzono tylko dla wiertarko-wkrętarki. I z powodzeniem udało się wkręcić wkręt. Większy wkręt ciesielski. Również z powodzeniem udało się wkręcić taki długi wkręt i trwało to porównywalnie z kluczem udarowym R18 IW3 o maksymalnym chwilowym momencie 400 Nm. Test trzeci. Mniejszy wkręt do drewna z zubem sześciokątnym. Przeprowadzono tylko dla wiertarko-wkrętarki. Sprzęt poradził sobie bez najmniejszego problemu. Test trzeci. Tym razem większy wkręt do drewna z zubem sześciokątnym. To pierwszy test, w którym prezentowana wiertarko-wkrętarka sobie nie poradziła. Gdy brakowało około 1 cm, narzędzie zaczęło się zatrzymywać. Należy jednak dodać, że w praktyce do takich wkrętów należy stosować otwory prowadzące. Wówczas opory wkręcania znacznie maleją i możliwe byłoby wprowadzenie wkrętu do końca. Pokazywałem to w jednym z wcześniejszych materiałów. Jednak celem tego testu było sprawdzenie granic możliwości narzędzia. Test czwarty. Wiercenie otworu 8 mm. Szybko i bezproblemowo. Test piąty. Wiercenie otworu 25 mm wiertłem łopatkowym. Wiertarko-wkrętarka bez najmniejszych kłopotów poradziła sobie i z tym testem. Test szósty. Wiercenie otworu 32 mm wiertłem Irwin Blue Groove.
Ten test również zakończył się sukcesem. Warto zauważyć, że prezentowana wiertarko-wkrętarka radziła sobie porównywalnie, a momentami nawet lepiej niż wkrętarka udarowa i klucz udarowy. Podsumowując, ja polecam to urządzenie, chociaż system eTorque trzeba zrozumieć, wyczuć i się do niego przyzwyczaić.